Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku w końcu powiem coś więcej o dowódcach w Age of Empires Mobile, ale będzie to odcinek taki troszeczkę inny, bo nie będzie to odcinek na zasadzie rób tego i tamtego i tak jest dobrze i klikaj dalej, klikaj, klikaj, bo to jest taki moment, w którym właśnie dla mnie zaczyna się strategia w Age of Empires Mobile. W sensie niektórzy mówią, że to właśnie nie jest wcale strategia i tak dalej. Tutaj jest strategia i ta strategia w dużej mierze jest związana właśnie z dowódcami. Tylko żeby wyczuć ten motyw strategiczny, no to trzeba trochę jednak wgryźć się w temat i trochę trzeba rozumieć, jakich dowódców używamy, dlaczego ich używamy i skąd się pewne rzeczy w ogóle w tej grze biorą. Ja się postaram Wam to pokazać trochę w tym odcinku, trochę też pewnie w kilku kolejnych, bo naprawdę no nie da się tego zrobić w jednym odcinku i uważam, że naprawdę warto podejść do tego w ten sposób. Warto nie tylko i wyłącznie podążać za kimś, bo ktoś mi powiedział i nawet nie wiedzieć do końca, co się robi, co który dowódca robi, jakie on ma atrybuty, czemu ten jest sparowany z tym, a tamten z tamtym. Więc naprawdę warto myśleć, warto sobie czytać. Nie mówię, że musicie wszystko od razu mieć ogarnięte, ale przynajmniej tych kilku dowódców, z którymi pracujecie. I dzisiaj postaram Wam się pomóc, gdzie to w ogóle sprawdzić, gdzie zobaczyć, co to jest, żebyście mogli później gdzieś tam robiąc te swoje wybory, zobaczyli, jak to wygląda i na czym to tak naprawdę w ogóle polega. No to zaczynamy. Zaczynamy od tej ikonki, którą tutaj widzicie. Trzeba ją po prostu kliknąć i tam przejdziemy już do wszystkiego, co jest związane z naszymi dowódcami. Jeśli chodzi o tych naszych dowódców, to możemy ich widzieć w takiej, powiedzmy, miniaturze. Tutaj widać tylko ich poziom i gwiazdki. Jeśli będziemy chcieli zobaczyć więcej albo mamy problemy trochę ze wzrokiem, to możemy sobie włączyć tutaj taką trochę większą opcję i możemy też sobie tych naszych dowódców filtrować, tak? Możemy ich filtrować ze względu na tam główną jednostkę, jacy to są dowódcy i tak dalej. To będzie dosyć przydatne, szczególnie jak tych dowódców będziemy mieli więcej, jak będziemy ich parować, jak będziemy chcieli pewne rzeczy sprawdzić, ale właśnie, żeby to wiedzieć, to najpierw trzeba wiedzieć, jakich w ogóle mamy dowódców. Jak widzicie, są oni podzieleni na trzy kategorie: mityczny, legendarny i epicki. No i teraz to jest kwestia tego, że ci mityczni pewnie są najlepsi, legendarni są trochę gorsi, ale też bardzo dobrzy, no i epiccy są po prostu słabsi. Chociaż tej różnicy pomiędzy mitycznymi a legendarnymi może nie do końca, może tutaj też jest kwestia tego, że te legendarne postaci są prawdziwe, a mityczne są, tak jak ich sama nazwa wskazuje, mityczne. Możemy też sobie zrobić podział jednostki albo różne jednostki, no i tutaj rodzaj, powiedzmy, dowódcy, o którym też jeszcze za chwilę powiem. Ja na razie muszę to wyłączyć, żeby w ogóle było widać tych dowódców. I okej, jeśli chodzi o oglądanie dowódcy, to widzicie, wydaje się, że okej, no tu jest zdjęcie i tam w ogóle wcale tutaj nie ma dużo rzeczy, ale jak za chwilę Wam pokażę, to tutaj jest naprawdę mnóstwo informacji, mnóstwo rzeczy, o których warto pamiętać. Będziemy sobie szli od lewej strony, tutaj od dołu zaczynają nam się już ikonki, no i właśnie pierwsza ikonka, na którą można sobie kliknąć, to jest informacja o statystykach naszego dowódcy. Nasz dowódca będzie miał 4 statystyki i te statystyki, jak widzicie, u mnie tutaj, u króla Dawida są już trochę wyższe. One zależą od naszego poziomu. Te zielone punkty, które widzicie, to są punkty, które wskazują, o ile wyższe będą te statystyki, kiedy wbije następny poziom. Czyli mój Dawid ma teraz 75 poziom, jak będzie miał 76, no to te statystyki będą wyższe. Dobrze będzie widać to porównanie, kiedy wezmę jakiegoś dowódcy, który ma niższy poziom. Tu jest jeszcze epicki, więc on będzie miał i tak słabsze te statystyki. Widzimy, że za każdym poziomem też dostanie te statystyki słabsze, ale ogólnie jest mniejszy. Natomiast kiedy będzie na przykład Hammurabi, to te statystyki znowu będą troszeczkę inne. Warto o tym myśleć, bo jak będziemy łączyć tych dowódców, to będzie ważne. No i właśnie te statystyki. Mamy ogólnie w grze dowódców, którzy powiedzmy, że zadają obrażenia bardziej od might, mocy, i takich, którzy się gdzieś tam, nie wiem, ważna będzie ta strategia. I teraz warto wiedzieć o tym, że tych, którzy mają właśnie tą statystykę mocy, łatwiej będzie nam używać razem, a nie tych, którzy mają strategię. Jeśli chodzi o obronę, to tutaj chyba jest równie ważna dla wszystkich, a jeśli chodzi o siege, to jest równie niemalże nieważny dla wszystkich. Tutaj będzie kwestia atakowania tam
flag, fortów i tak dalej. Myślę, że na razie nie będę o tym mówił, ale tak dla większości graczy powiedziałbym, że to jest naprawdę najmniej znacząca, jeśli chodzi o wszystkie statystyki, więc tutaj raczej będą dwie: moc i obrona, czy tam zbroja, czy obrona jakkolwiek, albo strategia i tak to mniej więcej widzimy. Warto sobie patrzeć, no i fajne jest też to, pokazuje, jak ważne są poziomy, tak? Bo widzimy, że te statystyki, jeżeli będziemy zmieniać te poziomy, no to statystyki się też bardzo mocno zmieniają. Kolejna ikonka to jest filmik. Możecie sobie zobaczyć w wolnej chwili, jeżeli lubicie, ale poza tym to myślę, że można sobie to ominąć. No i trzecia, ta ikonka w środku, to jest taki, powiedzmy, samouczek, pomoc i tak dalej. To jest coś, co ja będę chciał Wam dzisiaj pokazać, jak to mniej więcej zrobić bez takich gotowych rozwiązań tego typu. Ja uważam, że one mogą być całkiem spoko, ale one mogą też być mylące. Więc dlaczego mylące? Dlatego, że wiecie, jest tutaj dużo parowań, czyli z kim można Dawida używać tak, żeby było dobrze. No i spoko, spoko. Tylko nie ma tutaj informacji o tym, że w tych parowaniach są dowódcy, którzy ogólnie w dłuższej perspektywie na przykład będą słabi. Albo, jak już słyszałem wiele razy, że są tu dowódcy epiccy, których ogólnie nie opłaca się w nich inwestować, bo w dłuższej perspektywie są po prostu słabi. Albo są dowódcy tacy, których możecie tylko i wyłącznie wybrać sobie gdzieś tam na kole, korzystając z tych, wiecie, tam monet imperialnych, albo są tacy dowódcy, których, tak jak Mulan, wydaje mi się, można ją tylko odblokować, wykupując ją za pieniądze. Więc te nasze wybory, które tutaj będą nie tylko związane z tym, jakie chcielibyśmy sobie parowanie użyć, tylko będą związane z tym, co my w ogóle mamy dostępne. I uważam, że to może być naprawdę spoko pomocne, ale lepiej po prostu wiedzieć. I naprawdę, jeżeli wgryziecie się w temat i nie będzie to strasznie dużo czytania, ani ten filmik postaram się, żeby też nie był jakiś super długi i kolejne po nim, to myślę, że spokojnie będziecie w stanie zrobić sobie sami takie porównania i dojść do tego, dlaczego ten dowódca z tym, a tamten z tamtym, a może nawet dojdziecie do lepszych wyjść, bo będziecie rozumieć. A wiecie, no rozumieć to jest siła, że ja wiem, po co to jest. Więc ja też nie mam problemu, jeżeli ktoś po prostu z tego korzysta i w ciemno bije w te pary, które tu są pokazane, spoko, one na pewno są dobre ogólnie, ale uważam, że naprawdę warto wiedzieć. Okej. Kolejna ikonka to jest taki rys historyczny każdej postaci. Jeśli ktoś lubi sobie poczytać, to proszę bardzo, ale tutaj jest jedna ważna rzecz, tutaj są takie skrzynki. Jak macie nieodblokowane, to otwórzcie wszystkie te skrzynki, bo tam są te imperialne monety, one się ogólnie opłacają, więc to jest taki naprawdę ważna rzecz z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że kolejne odblokowują się wtedy, kiedy odblokowujecie kolejne gwiazdy. U mnie tak przynajmniej było. Okej, kolejna ikonka jest związana z tym, że możemy udostępnić komuś naszego bohatera albo bohaterów, i wtedy ktoś może na przykład przejrzeć tych naszych bohaterów. Jeżeli macie jakiegoś takiego, wiecie, dobrego gościa w sojuszu na przykład, który ogarnia i ufacie, albo chcecie, żeby ktoś zrobił to wszystko za was, no to wtedy możecie udostępnić. Ewentualnie jeszcze oczywiście, jeśli chcecie się pochwalić tym, co macie, to też możecie. Ostatnia ikonka, która tutaj jest, akurat na Dawidzie zablokowana, ale pokażę Wam na Józefinie. Tutaj mam odblokowane. I tutaj jest taki specjalny typ gry, tak, w którym możemy właśnie Józefinę używać i tutaj będziemy widzieć jej statystyki. Ja teraz tego nie mam włączone, więc nawet nie pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda, ale niektórych dowódców możemy tam używać, innych nie, więc możemy sobie tutaj też przeglądać, jakie mamy ewentualnie statystyki. Na stronie tego wydarzenia tam to też można zrobić, więc nie jest to problem. Dobra, lewą stronę mamy wyczyszczoną. Teraz przechodzimy do prawej strony, która też jest naprawdę bardzo mocna, jeśli chodzi o to, co tutaj mamy do dyspozycji. Dużo z tych rzeczy też pokaże nam właśnie, dlaczego pewnych dowódców parujemy, a innych nie parujemy. Więc może od samej góry. Na początek mamy taką specjalność militarną, która będzie polegała na tym, że jeżeli będziemy mieli w jednym marszu 3 dowódców, można mieć ogólnie najwięcej, to oni no, muszą po prostu mieć tą specjalność taką samą, bo będą mieli bardzo dużo dodatków z tym związanych. Czyli jeżeli na przykład używam króla Dawida, to dobrze używać go z Józefiną, która będzie dawała mi te same dodatki, tak? I patrzeć, żeby tam był Warrior. Ale nie wszyscy dowódcy właśnie mają ten dodatek Warrior, bo będziemy mieli na przykład tutaj mamy Marshal, więc go będziemy musieli sparować też z jakimś tam innym z Marshal i mamy tutaj też Tactician. Ogólnie poza tym
że musimy tych dowódców tak łączyć. Nie ma tutaj jakichś wielkich różnic, bo widzicie te trybuty, które się zwiększają się dokładnie tak samo dla wszystkich tych rodzajów dowódców, ale będzie to też niejako miało wpływ na to, jakiego rodzaju to są dowódcy. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że na przykład ci, którzy mają właśnie te warrior, będą raczej związani z taką, nie wiem, walką w polu, nie wiem jak to nazwać, czy po prostu walką bardziej. Więc coś tam jednak z tego jest. Oprócz tego bardzo, ale to bardzo ważne, będzie ta specjalność, jeśli chodzi o jednostki. Czyli znowu, jeżeli mamy dowódcę, który może mieć rycerzy, tutaj Dawid może akurat jeszcze mieć łuczników, no to używamy go z rycerzami i z łucznikami, a nie na przykład z kawalerią. Jak będziemy mieli Guan Yu, to widzimy, że Guan Yu tylko i wyłącznie, powiedzmy, działa z kawalerią, więc starajmy się właśnie w ten sposób go dobierać. Oprócz tego mamy tutaj taką informację, w czym ten dowódca jest dobry. I to będzie często związane z umiejętnościami, o których powiem na końcu. Ale mamy tu już takie jakby, nie wiem, podpowiedź, że tutaj będzie atak i tu będzie zbieranie surowców, więc możemy go albo do tego użyć. I tutaj też warto, jak parujemy swoich dowódców, żeby to było podobne. O tym jeszcze za chwilę powiem, ale tych różnych opcji jest bardzo dużo. Na przykład Josefina tutaj ma te recovery, czyli będzie, nie wiem, leczyła nasze jednostki. Guan Yu ma critical strike, tak, czyli ma uderzenie krytyczne. Joanna ma kontratak na przykład, tak, a na przykład Juliusz Cezar będzie miał coś takiego turn-based. To też jest związane z umiejętnościami i to też w dalszej kolejności Wam po prostu pokażę. Ok, jedziemy w dół i tutaj mamy gwiazdki. Gwiazdki dowódcy, myślę, że można je rozumieć, że to jest coś takiego dodatkowego, innego. One po prostu dodają nam różnego rodzaju statystyk. No i ogólnie one są oczywiście dobre. Żeby je ulepszać, będziemy potrzebowali takich medalików każdego dowódcy. Te medaliki można zdobywać na różne sposoby. Nie będę się rozwodził, bo niektóre można dostać w tawernie, inne przez wydarzenia, jak na przykład u Dawida, a inne tylko i wyłącznie kupując, a inne tylko będzie można używać też takich uniwersalnych. Tutaj widzimy, że mam te uniwersalne, ale nie używajcie na samym początku, proszę Was, bo jak będziecie mieli jakiegoś super dowódcę, to wtedy się będzie pewnie opłacało. Więc ja tutaj na Dawidzie nie używam. No i cóż, jeszcze za te kręcenia kołem, różne wydarzenia, tak jak powiedziałem. Tak czy inaczej, będą tutaj te gwiazdki nam dawały różne, niekiedy bardzo fajne dodatki i tu zależy właśnie od dowódcy. Są tacy dowódcy, którzy na tych gwiazdkach będą mieli, bo tutaj się różni, tak? Różni się, jeśli chodzi o te umiejętności. Niektóre są bardzo spoko, inne są takie sobie, no ale oczywiście, jeśli tylko możemy, to warto sobie je ulepszać, tak? Więc to jest ogólnie bardzo fajna rzecz. Pod spodem mamy poziomy. No i poziom jest ogólnie bardzo ważny. Poziom będziemy mogli zwiększyć poprzez zabijanie tam tych plemion czy barbarzyńców, jakkolwiek zwał, na mapie, albo będziemy mogli sobie też używać tych naszych książek, tak? Dzięki którym możemy ulepszać naszych dowódców. Jest to bardzo ważne, bo zobaczcie, ten poziom ma wpływ na statystyki, ten poziom ma wpływ też na to, ile będziemy mogli zabrać jednostek. Wiadomo, im więcej jednostek zabierzemy, tym automatycznie jesteśmy silniejsi. Ten poziom będzie miał wpływ też nawet na umiejętności, o czym za chwilę powiem, więc no, ogólnie rzecz biorąc, poziom dowódcy jest bardzo ważny. Jak widzicie, u mnie ten poziom, na przykład u Dawida, nie mogę teraz ulepszyć na wyższy, ponieważ jest to związane z miastem i jest to związane z takim budynkiem jak tawerna. Jak wejdziecie sobie na tawernę, to zobaczycie tutaj chwileczkę, na informacji. Jak sobie klikniecie, to zobaczycie, który poziom dowódcy będziecie mogli sobie wrzucić, więc trzeba tawernę ulepszać, żeby mieć jak największy poziom swoich dowódców. To jest ogólnie dosyć łatwe, bo zawsze jak będziecie musieli zrobić ten główny swój budynek, town center, to też będziecie musieli zrobić tawernę, więc tak czy inaczej pewnie to robicie, ale warto wiedzieć, gdzie odblokujecie jaki poziom dowódcy, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, to będzie naprawdę bardzo przydatne. Poniżej macie informację o tym, ile możecie zabrać jednostek, przy czym od razu mówię, to nie do końca tyle jednostek mogę zabrać, bo jak w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak robimy sobie, ustawiamy marsze, to zobaczycie, że ten mój król Dawid finalnie weźmie tych jednostek ze sobą dużo więcej, ale jest to ten dodatek. No i też znowu mogę Wam pokazać, tak, że jak niższy poziom, mniej jednostek, wyższy poziom, więcej jednostek, no i wiadomo, im więcej jednostek, tym lepiej. Pod spodem olbrzymi temat, też na pewno będę
co nawet nie jest temat na jeden odcinek, czy tam, nie wiem, pół godziny rozmowy. Ekwipunek. To całe, co macie na złoto, to jest ekwipunek. Ekwipunek jest ogólnie bardzo złożoną rzeczą. Mamy 4 części ekwipunku. Jedno takie akcesorium tutaj główne na środku, które widzimy, czyli w sumie, jest ich 5. Ten ekwipunek dzieli się jeszcze między sobą. Jeszcze możemy go ulepszać. Żeby to wszystko sobie lepiej zobaczyć, jak ten ekwipunek, wygląda, to dobrze sobie jest wejść do kuźni, tak? W kuźni widzimy, że te ekwipunki są od takich słabych, no i widać nawet, jak one wyglądają, tak? Jakieś takie byle jakie rzeczy, praktycznie jak od chłopa, do legendarnych, które już naprawdę wyglądają spoko, no i są też spoko, dają też lepsze statystyki. Ten ekwipunek też możemy znowu ulepszać na mnóstwo sposobów, więc koniec końców ekwipunek, bardzo ważna rzecz, ale tak jak powiedziałem, no to jest duży, osobny temat. To, co na pewno warto wiedzieć, to jeżeli będziecie ustawiać swój marsz, to ekwipunek jest ważny na wszystkim, na każdym dowódcy. Więc jeżeli używam 3 dowódcy w jednym marszu, to ekwipunek, który oni mają, się liczy wszystkich. Tak? Nie tylko tego jednego, który jest pierwszy, ale liczy się wszystkich. Dobrze. Przechodzimy dalej. Talenty. Kolejny olbrzymi temat. Natomiast warto, żeby oczywiście je tutaj ulepszyć, bo dzięki temu będzie nasz dowódca lepszy. Te talenty znowu mogą się wydawać słabe, że na przykład, o, tutaj zwiększam tą moc o 3 punkty, tak? No jak zobaczymy na te moje statystyki, no zwiększenie 248, jak mam o 3, to się nie wydaje takim dużą zmianą, ale warto o tych talentach pamiętać, tym bardziej, że talenty będą się liczyły dla wszystkich dowódców z marszu. Czyli na przykład, jeżeli będę miał 3 dowódców, którzy będą mieli odblokowany ten talent, no to już mam 9 punktów, tak jakby tego plusu. Wiadomo, że tutaj dla wszystkich dowódców. No i to już jest naprawdę bardzo spoko. Z tą siłą to jeszcze tyle o ile, ale są takie talenty, na przykład tutaj u Józefiny Wam mogę pokazać, że na przykład będziemy mieli 5% więcej doświadczenia atakując różne jednostki na mapie. Jeżeli tutaj właśnie będziemy mieli 3 takich dowódców z tym, no to będziemy mieli 15% więcej doświadczenia. To jest w ogóle taki talent, który można powiedzieć jest dyskusyjny. Niektórzy mówią, że nie opłaca się go robić ze względu na to, że wiecie, on nie ma wpływu na walkę, ale myślę, że na samym początku, jak gracie, to ten talent jest całkiem spoko, bo dzięki niemu będziecie mogli szybciej zdobywać doświadczenie, no i szybciej będziecie mieli wyższy poziom tych waszych dowódców, co uważam, że ogólnie jest spoko. Więc ja bym może na początek radził to zrobić, a później mamy coś takiego jak reset tych naszych talentów. Możemy zresetować. Będziemy musieli zapłacić niestety te monety, ale nie jest to znowu aż tak dużo. I wtedy można go wyłączyć. No i tak jak powiedziałem, te talenty warto sobie patrzeć, żeby były związane z tymi rzeczami, które mamy. Ja akurat nie będę oszukiwał, na razie jak robiłem te talenty, to właśnie nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Mam nadzieję, że czegoś tutaj nie zepsułem strasznie. To, co na pewno nie opłaca się robić, to jeżeli macie dowódcę właśnie, który zadaje obrażenia od tej mocy, tu na przykład by mi się opłacało pewnie to zrobić, to nie opłaca wam się inwestować w te talenty, które dają plusy do strategii. Możliwe, że ich tutaj w ogóle za bardzo nie ma, ale gdyby były, to po prostu nie róbcie tego. Wtedy naprawdę ta moc się będzie dużo bardziej opłacała i warto patrzeć właśnie, co tutaj jest ważne. Jeżeli mamy marsz, gdzie będziemy chcieli zbierać surowce, no to znowu będzie można sobie zrobić więcej talentów tam, gdzie będziemy mieli zbieranie surowców. No i hurra, dojechaliśmy do ostatniego tematu. Ostatnim tematem są umiejętności. Tylko że właśnie, no te umiejętności to jest olbrzymi znowu temat, ale tak pokrótce Wam powiem mniej więcej, jak to działa. Jak widzicie, każdy dowódca ma 4 umiejętności. Pierwsza, ta jego główna umiejętność, tak zwana commander skill, będzie związana bardzo z poziomem dowódcy. Widzicie na dole mam tutaj informację, że jak wbiję 80 poziom mojego dowódcy, to poziom tej głównej umiejętności też będzie wyższy. Więc tutaj w sumie jest to bardzo ważne znowu z tymi poziomami, żeby to używać. Ważne jest też to, że jak będziecie używać w jednym marszu 3 dowódców albo 2,
to tylko i wyłącznie ten pierwszy dowódca będzie używał tej tak zwanej commander skill, tak? Więc tutaj nie musimy nic używać, poza tym, że będziemy robić wyższy poziom, no ale za to, tylko jeden dowódca może z tego skorzystać. Pozostałe 3 umiejętności, macie je nawet taką kreską rozdzielone, żeby było jeszcze lepiej widać. Te pozostałe 3 będą używane przez wszystkich dowódców marszu, tak? Czyli jeżeli mamy tych dowódców 3, no to tego typu umiejętności będziemy mieli w sumie 9. 9 umiejętności to jest dosyć dużo. No i tutaj będziemy się starali, żeby między tymi umiejętnościami była synergia. Jak tą synergię sprawdzić? No, jest jedna podpowiedź, którą warto sobie sprawdzić. Przede wszystkim tutaj w ogóle warto sobie klikać, żeby zobaczyć właśnie informacje, jakie są te statystyki danej umiejętności. Ja na początku tego nie zauważyłem, ale jest jeszcze jedno miejsce, trudno do zauważenia, a wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. No i to jest to miejsce. Widzicie tutaj po prawej stronie taką ikonkę? Szkoda, że taka mała, bo moim zdaniem ona jest bardzo ważna. Jak sobie klikniemy w to, to zobaczymy, że mamy 4 rodzaje umiejętności. Mamy aktywną, tak zwaną turn-based, mamy secondary strike i mamy passive. One w dużej mierze często będą właśnie gdzieś tam ze sobą związane, czyli jeżeli będziemy mieli dodatki na te turn-based, to bardzo często dowódców też będziemy mieli związanych tak ze sobą. Wystarczy, że sobie klikniecie na przykład Juliusza Cezara, ja go ostatnio gdzieś tam odblokowałem i jak sobie klikniecie właśnie na te mecze, z którymi on będzie chciał być, to na przykład zauważymy, że mamy tutaj, to jest Octavian i zobaczcie, on też ma te umiejętności turned-based. I oni dlatego są ze sobą połączeni, bo oboje mają właśnie te umiejętności, więc z tym to jest często, powiedziałbym, związane, tak? Jeśli chodzi o te umiejętności. Dlatego warto patrzeć, czy one dają jakieś plusy do tego typu umiejętności. Nie zawsze będzie tak, że one muszą być wszystkie takie same, czyli że na przykład musimy mieć 9 active, bo inaczej jest masakra. Te niektóre pasywne, one bardziej są związane z tym, kiedy je włączamy, ale bardzo często będzie tak, że one razem się gdzieś tam, nie wiem, sprawiają, że na przykład ta aktywna umiejętność zadaje więcej obrażeń u wszystkich, tak? I podobnie z tymi pozostałymi. Nie wszystkie, ale warto na to zwrócić uwagę. Są też dodatkowe efekty, jak na przykład tutaj mamy ten efekt Rout, i tutaj już po prostu trzeba poczytać. Będziemy mieli takiego dowódcę, tutaj akurat Hammurabi ma podobną, i używanie ich razem znowu będzie bardzo dobrym pomysłem. Więc tyle, jeśli chodzi o dobieranie. Jak te umiejętności sprawiać, żeby one były lepsze? No, mamy coś takiego jak skill pointsy. Je jest zdobywać dosyć łatwo, ale powiedziałbym, że nie aż tak łatwo, żeby je bezsensownie wydawać. W sensie, że jeżeli wydacie bardzo dużo na jakieś umiejętności, na dowódców, których się okaże, że później nie będziecie używać, to możecie na tym naprawdę sporo stracić. Dlaczego też nie chcę inwestować w tych epickich? To dlatego, że zobaczcie, tutaj muszę używać dokładnie tej samej waluty na epickich, co na legendarnych. No to szczerze, to ja już wolę zainwestować w tych legendarnych dowódców i w te legendarne umiejętności, które po prostu no, są lepsze od tych epickich. Muszę więcej wydać, ale myślę, że w końcu mi się to gdzieś tam spłaci. Jest jeszcze jedna ważna różnica, bo jak widzicie, ta druga umiejętność jest stała i tyle. Natomiast jeśli chodzi o tą trzecią i czwartą, to tutaj nie tylko możemy sobie ją ulepszyć, tak jak widzieliśmy przy trzeciej, ale pojawia nam się informacja More Skills, czyli będzie można sobie zmienić te umiejętności. Uwaga. I zobaczcie, trzecia i czwarta, czyli mamy 2 miejsca, a widzicie, tych umiejętności jest tutaj ogólnie 6. Więc jak myślimy o dowódcy, to warto sobie sprawdzić, jakie inne ewentualnie umiejętności będzie można kiedyś zmienić, bo może się okazać, że ta trzecia i czwarta są na przykład takie sobie. Ja na przykład tutaj, jeśli chodzi o zbieranie surowców, to mi to nie jest tak bardzo potrzebne, nie interesuje mnie to, ale możliwe, że wśród tego będą takie umiejętności, na które będę chciał kiedyś zmienić i których będę chciał kiedyś używać. Problem z tym, że jeżeli będziemy chcieli je odblokować, no to widzicie, muszę znowu wybrać tutaj 8 000 to kosztuje, mogę sobie też kupić za pieniądze, no ale trochę będzie mnie to kosztowało. Ja nie mam nawet tyle, żeby sobie to odblokować teraz, ale teoretycznie mogę to zrobić. Myślę, że jest to do uzbierania, no i można to ogólnie odblokować. Kiedy te umiejętności sobie odblokujecie, to można je od razu sobie tam wstawić. Z tych fajnych rzeczy, to jeżeli sobie zrobicie tą umiejętność trzecią, na powiedzmy, nie wiem,
20 poziom czy 30 poziom, to fajne jest to, że przy zmianie tej umiejętności nie będziecie musieli znowu tej nowej umiejętności robić na 30 poziom, tylko ona automatycznie wskoczy już na swój 30 poziom, więc pod tym względem uważam, że to jest całkiem spoko opcja. No, tych umiejętności koniec końców przez to będziemy mieli bardzo dużo. One, jak widzicie, są też fioletowe, czyli epickie, no i będziemy mieli też te złote legendarne, czyli no, one kosztują, więc są lepsze. Prosta sprawa. No i tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą stronę. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli tak, to dajcie znać, o czym zapomniałem, co tu jeszcze powinienem powiedzieć. Myślę, że tak jak już mówiłem na samym wstępie, bardzo ważne wiedzieć, co jest gdzie i co z czego wynika, żebyście mieli ogląd sytuacji, jak to wygląda, co robi, gdzie są jakie statystyki, z czym te statystyki są związane, bo to naprawdę bardzo Wam pomoże. I myślę, że to jest też taka ciekawa rzecz w tej grze, tak? W sensie, że właśnie ta strategia, to przemyślenie, zrobię tak, a może tak, jest bardzo fajną częścią tej gry. Czyli wiecie, żeby nie było czegoś takiego, że o, tylko te wydarzenia klikam i ulepszam i robię po raz tysięczny jedną i tą samą rzecz, tylko że właśnie taki moment zadumy, rozkminy, a co ja teraz zrobię, a może ta umiejętność, a może tego sparuję z tym, a może tego z tamtym, a może to będzie fajne. To jest tylko i wyłącznie możliwe wtedy, jeżeli w ogóle wiecie, o co chodzi. Także ja do tego na pewno będę zawsze zachęcał i tak samo do oglądania kolejnych odcinków, w których powiem jeszcze więcej o tym, jak na przykład ustawiamy marsze i tak dalej, i tak dalej. Także na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.